Hej, witam wszystkich, z tej strony Razim i zapraszam na 8 odcinek mojego poradnika do gry Lies of P. No i w ostatnim odcinku dotarliśmy tutaj do głębi katedry Franklika, do tej właśnie katedry, gdzie dowiedzieliśmy się ostatnio od tej NPC, że wszyscy tutaj poza nią nie żyją, także no nie jest to zbyt przyjemny obraz, no ale poprosiła nas, żebyśmy się udali do kwatery biskupa, no i odnaleźli dla niej jakiś przedmiot. No i ogólnie też musimy się tam dostać, no i zobaczyć, co się stało z samym biskupem, no i musimy też oczywiście zająć się tym potworem, którego tutaj widzieliśmy w ostatnim odcinku. A tutaj naprawdę już droga jest niedługa. Ała, no tak, pułapki przecież, oczywiście, zapomniałem o nich. Nas tutaj lekko strzeliło, ale życia mieliśmy dużo, więc whatever. Tylko oczywiście przeciwników też tutaj będzie dość sporo, więc też musimy się uważać na każdym kroku. Tam jeszcze jest jeden strzelający. Tutaj w ogóle chyba nie przejdziemy, co? No nie. Tutaj będzie w ogóle zaraz tak naprawdę skrócik do tego miejsca. Jak tutaj wpadniemy w dziurę, to tam przejdziemy dalej dzięki temu. Zaraz to wam pokażę, tylko może wpierw na spokojnie, zajmijmy się tymi przeciwnikami. Okej, tutaj oczywiście jeszcze na mnie pułapka spadła. No zdarza się. Ale nic się nie stało tak naprawdę. A, użyjemy ampuły zdrowia i jest git. Dobra, to spadnijmy sobie tutaj w dół od razu. Żeby wejść piętro niżej. I zobaczcie, od razu mamy skarbik, także nie omieszkam go otworzyć. Życia znowu dużo straciłem. A. I chyba stanąłem? Nie, już myślałem, że stanąłem na pułapce. A nie, pułapka jest tutaj obok. Mechanizm Legionu, czyli rzecz do ulepszania. O, jeszcze motylek od razu. To mi od razu przypomina. Korba zaawansowania. O, fajnie, to też się przyda. Co mi od razu właśnie przypomina, żeby sobie właśnie włączyć to światło, żebyśmy coś widzieli. I tutaj jeszcze oczywiście pułapka jedna. No i tutaj zobaczcie, mamy przejście. I mamy też coś napisane z krwi. To przeklęte miejsce, piekielna otchłań. Nie wyrwiesz się, czeka na ciebie jedynie rozpacz. Bardzo to pocieszające. Także wejdźmy może na górę. No i zobaczcie, z tej strony sobie odblokujemy przejście, także no, dalekie to przejście nie było, także spoko. I tu coś jeszcze mamy. Nazywają to ręką Boga aroganci, sami sprowadziliście na siebie Boży gniew. No okej. I jeszcze mamy fragment promienistego ergo. No i otwieramy ten skrót. Także jak widzicie, dość spoko poszło. No i dobra, tamten nas z góry strzela, ale na razie nas to szczerze za bardzo nie interesuje. Przebiegamy dalej. Pewnie zaraz i tak do niego dotrzemy. Wpierw trzeba tutaj uważać. Czy się nic z boku na nas nie kryje? No na razie spokojnie. O, oczywiście, że się kryje. A jakby mogło być inaczej. No i jest ten strzelający. Znowu się widzimy. Oj. Nawet nie coś tam trafił. Także oddajmy mu. No i tutaj nic nie ma. Tam mamy kolejny przedmiot, tylko pytanie. No te z góry oczywiście, że będą spadać. Ale to powiem wam, że jeszcze nic, bo potem będą z tego też czasami wyłazić przeciwnicy. To będzie ciekawe. Katalizator baśni, no spoko. Lecimy dalej. I zobaczcie, jesteśmy po... I zobaczcie, tam mamy już w ogóle walkę z bossem. Tylko no z tej strony tutaj nie przejdziemy. Dobra, zanim cokolwiek będziemy robić, pokonajmy tego przeciwnika. Właściwie tych przeciwników, bo już do nas lecą. Jeszcze ty. Spoko, załatwieni. Tutaj zobaczmy, coś pisze. Oto dlaczego katedra powstała i nie popadła w zapomnienie. Pielgrzymi czczą miłosiernego anioła. Rozumiem, że to jest to. Spoko. Księżycowy kamień półksiężyca. Też fajny przedmiot do ulepszeń. Tędy bokiem nie przejdziemy, także możemy iść tylko tędy. Tam widzicie, jest ten charakterystyczny znak. To znaczy, że tam będzie walka z bossem. I ogólnie będzie się coś działo. Tutaj też mamy przejście, ale na razie no tylko tędy. Chcemy przejść jak najszybciej, oczywiście, żeby nas tutaj rozkład nie sięgnął. Dobra, szybko, szybko. Dobra, rozkład udało się zniwelować. Teraz pójdziemy też po tamten przedmiot, tylko niech nam rozkład zejdzie. A w sumie możemy na razie tędy pochodzić. Zejdzie nam rozkład, to pójdziemy i po przedmiot. Tutaj zobaczcie, kogo mamy. Tego ulepszonego. No ja go nie lubię. Nie będę ukrywał.
A jeszcze mi tutaj rozkładem walisz, co? No tak. Dobra. Może go trochę poradźmy ogniem. Dobra. Jeszcze raz. No i udało się. Całe szczęście. Całe szczęście, że mamy go z głowy. I zobaczcie, termit, fragment słabego erga, księżycowy kamień nowiu i okruchy gwiazd. Także trochę tych przedmiotów z niego naprawdę wyleciało. I co, możemy sobie zaskoczyć tutaj, wziąć ten przedmiot, będzie trochę szybciej. Fragment jasnego ergo, no to było warto. No i idziemy. Możemy się jeszcze wyleczyć, bo tutaj w sobie chyba już dużo w tej lokacji nie będzie na nas czekało zagrożeń. Tak przynajmniej mi się kojarzy. Na pewno tutaj mamy drogę, ale na razie chodźmy tutaj, bo tutaj będzie winda na górę. Na górze nie będzie za dużo ciekawych rzeczy, ale będzie jeden bardzo istotny NPC, u którego będziemy mogli kupować bronie i talizmany z duszy pokonanych bossów, co jest bardzo ważnym elementem do każdych Soulsów, bo zawsze warto sobie te bronie testować. No, w sumie też niedługo warto będzie tą pałkę energetyczną zmienić, bo... Damn it! I can't find the way out. Monsters everywhere. I need to grab my share and leave. Bo w sumie ta pałka energetyczna na tych przeciwników nie jest aż tak efektowna. Ani efektywna, no ale... Ale co zrobić? No może za chwilkę sobie coś zmienimy. Jeszcze tutaj patrzę z boku, czy czegoś nie ma, ale chyba nie. Dobra, to pogadajmy z tym przeciwnikiem, z tym NPC oczywiście. Zobaczcie w ogóle jaki ładny widok na krat cały. I widać naszą całą drogę. Zobaczcie, tu jest ratusz. Tam byliśmy, tam jest fabryka Venigiego. Tam jest to pierwsze miasto, tam jest w oddali krat. No ładnie to wygląda, co? I my jesteśmy teraz w tej wielkiej katedrze na samym szczycie. No dobra, porozmawiajmy z tym pieskiem. Oh, that's odd. I thought I was the only one with a sound mind here. Sure I don't need to introduce myself? Note these golden wings? Yes, you guessed it. You don't know who I am. Preposterous! Everyone in Krat has heard of me. Do you live under a rock? I'm Alidoro the Hound. Treasure hunter extraordinaire. Yes, it's a nickname. I ditched my real name in the past. I'm looking for other survivors of this disaster, but it's been a lonely search, and there's danger around every corner. Do you know of a place where I can take refuge? Preferably someplace clean and comfortable, you know, civilized. I oczywiście możemy mu wytwórnia Venigiego albo hotel Krat. Oczywiście możemy mu zaproponować, żeby był w hotelu Krat. Hotel Krat. Of course. A haven for all. And it's still safe and sound, you say? I have a lot of searching ahead of me, so why don't I lighten my load? Consider this an act of charity. A thank you gift. Take it. Daliśmy od niego ścierniwo ognia. No spoko, też się może przydać. Since you're so helpful, I'll give you a peek at my collection. Show me what you're worthy of. No i on na pewno będzie miał fajne przedmioty. Zobaczcie, rzadkie ergo. Zabijaj potężnych wrogów, by zdobyć rzadkie ergo. Olidoru to łowca skarbów, który je kolekcjonuje. Możesz u niego dokonać wymiany na cenne bronie i amulety. I zobaczcie, mamy na przykład ergo płomiennego króla. Taki fajny mieczek. Mamy też taką parasolkę. Mamy też taki sprężynowy miecz siedmiozwojowy, który ma atak fizyczny, ładowanie. No ogólnie dość ciekawe rzeczy. Mają też dwa amulety, jest to amulet tancerza, pozwala na uniki nawet przy niskiej energii i zwiększa ataki broni proporcjonalnie do liczby punktów baśni. W przypadku danej gardy doskonałej tymczasowo zwiększa obrażenia zadawane atakiem broni. Tak naprawdę no wszystkie te trzy amulety są bardzo potężne. Na przykład ten pozwala na uniki przy niskiej energii. No wszystko jest fajne, ale na razie możemy nic nie kupować. Tak naprawdę możemy się zastanowić. Ja grałem za pierwszym razem, wykupywałem głównie te amulety. Tak nauczone są sami, że te amulety się potem przydają do jakichś achievementów, a koniec końców okazało się, że jedna z broni była mi potrzebna do misji, do jakiejś pobocznej, do zaszyfrowanego tego pojemnika. No ja kupiłem amulet za to i nie mogłem tego zrobić, ale to żadna z tych broni, tylko tam potem będzie. To wam powiem od razu, która, jak tego bossa pokonamy. No, a tymczasem myślę, że nie będę nic wykupywał, chociaż ten trójząb wygląda zawsze śmiesznie, co nie? Sprężynowy miecz siedmiozwojowy. Ale na razie zostawimy tak jak jest, ale możemy z nim jeszcze oczywiście pogadać. Spytaj o kolekcję. As a descendant of aristocrats, the very best families, I have a duty to the common people. I live my life fulfilling that duty.
And part of that duty is ensuring these items are returned to their rightful owners. What I'm showing you is just a portion of the collection. If you come to the refuge, we'll be able to continue our confabulation. Until then, remember this hound when golden wings shine. No i to w sumie tyle, także kończymy z nim gadkę, idziemy dalej. Także no to jest bardzo ważne miejsce, bardzo ważny NPC. Także dobrze, że go odblokowaliśmy. Z którym też w sumie będzie ciekawa historia, to nie będzie tylko tak, że on będzie nam sprzedawał te rzeczy, ale naprawdę będzie z nim można potem dość ciekawą interakcję prowadzić. No, ogólnie jego postać cała jest dość ciekawa, potem się fajnie to rozwiązuje. Ale tymczasem idziemy dalej. No i co, została nam jedna droga, tutaj te schodki tylko na górę. O, tu nas chciał zaskoczyć. Ale wyskoczył troszeczkę za wcześnie, żeby nam cokolwiek zrobić. Jeszcze fragment jasnego ergo. Tutaj nie ma co spadać, także idziemy tędy. No i tak, mamy przejście tutaj. Przejście mamy też tutaj. No to w dół nam się chyba nie opłaca, bo tam byliśmy. To zobaczmy może wpierw tutaj, co się kryje. No na pewno tu jest jakiś liścik. Pamiętnik arcybiskupa. O, to może być ciekawe. Cecil znowu źle się czuje. Brat Adam znalazł ją dziś stojącą, niczym niektórzy zmarli na skraju klifu i sprowadził ją do domu. Jeśli to tylko lunatykowanie, to nie ma powodu do zmartwień. Obawiam się jednak, że to znów ta typowa dla starej krwi kompulsja. Wiem lepiej niż ktokolwiek inny, jak wielka jest siła jej przekonań. Naprawdę wielka szkoda. Bóg cieszy się z rozgrzeszonych. Może mnie też wypadałoby poprosić ją o rozgrzeszenie za odwiedziny na wyspie alchemików. Dzięki Cecil jestem w posiadaniu relikwii. Nie pozwolę tym kanariom niszczyć kratu, to oczyści miasto. Być może przyjmowanie ich było pomyłką już od samego początku. Ta katastrofa była karą niebios. Trzeba ich było nie wpuszczać 30 lat temu. To będzie jednak koniec. Krat to miasto pobłogosławione przez Boga i ja, Andreus, przyjdę mu na ratunek. Pamiętnik jest cały podtarty. Dlaczego ja? No chyba z naszym biskupem nie było na końcu dobrze. I zobaczcie, że on tutaj narzekał, że wpuścił alchemików. No, coś nam może to dać do myślenia. Ale no na razie nie wiemy nic więcej. Tutaj mamy kolejnego przeciwnika. I jakąś tam pułapkę, ale... A ty, no oczywiście musiała nam się broń zaciąć, moje ulubione. Tu nam się broń zacina o ścianę. No ale nic, mieliśmy jednego przeciwnika, także nic. Mamy jeszcze święty znak arcybiskupa. Święty znak zdobyty w pokoju arcybiskupa. Cecil chciała zobaczyć przed śmiercią ten należący do arcybiskupa przedmiot. Arcybiskup oznaczył się taką siłą charakteru, że nazwano go świętym z kratu. Powiadałem, że pod jego wpływem nawet mordercy wyrażali skruchę przed obliczem Boga. Zobaczcie, mamy już ten przedmiot, który możemy dać arcybiskupowi, no tej Cecil. To zaraz do niej pójdziemy. Tu coś jeszcze mamy, wzmacniająca rama związku pracowni. Możemy od razu, myślę, założyć. To chyba nie to, tylko to. Dokładnie, patrzcie, zwiększa nam bardzo stopień redukcji obrażeń o 4,25. Jest trochę cięższy, ale dalej jesteśmy w normie i fajne przewroty wchodzą. Dobra. No to dlatego, że ta broń jest też dość lekka, kurczę, ale na razie możemy z nią zostać. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze jakiś przedmiot pominąłem. Tutaj sobie możemy zeskoczyć. Awaryjna ochrona Geminiego. Okej. Kolekcjonujmy te przedmioty, może się potem przydadzą. Chociaż tej awaryjnej ochrony Geminiego chyba nie używałem podczas swojej całej gry. I tak naprawdę mamy tutaj... No i tylko jedno przejście. Tutaj musimy iść. O, tu jeszcze pułapki. Dobrze, że wydają taki głośny odgłos, to przynajmniej łatwo jest bardzo tego uniknąć. I teraz zobaczcie, możemy sobie też tutaj zepchnąć. Przez co nie będzie tutaj trucizny na dole oczywiście. No co jakby nie patrzeć, no ułatwi nam mocno sprawę. Tutaj też możemy sobie przejść. Tutaj jest oczywiście spadek w dół, tylko na razie no nie chcemy tutaj spadać, no bo całą drogę byśmy musieli przejść od nowa. Trzeba sobie jakiś tutaj skrót odblokować. I tak sobie myślę, jak my go odblokujemy. A, tutaj jest skrócik, no i bardzo dobrze. Także zobaczcie, tutaj sobie odblokujemy i będziemy mieli tak naprawdę drogę praktycznie z samego ogniska do bossa. Także fajnie. Tu jeszcze mamy fragment olśniewającego ergo. No i tu już będzie walka z bossem. Jeszcze tutaj możemy coś przeczytać na tej kapliczce. Śpiewajcie ku chwale nowego świętego. Ja, święty Andreus, poświęcę tę ziemię. No chyba troszeczkę mu odwaliło temu biskupowi, co? Ale to już chyba się można było tego domyślić. Dobra, odpocznijmy.
Zaraz wrócimy do kratu, ale jeszcze dajmy tej Cecil ten przedmiot. I zobaczmy, co ona na to. Oh, thank you. Just seeing the Archbishop's holy mark renews my spirit. It's a reminder of the quiet power of faith. I'll remember this forever, Stalker. Dostaliśmy półkę odporności na trybuty. It's a reminder of the quiet... Trochę słabo, musicie przyznać. Nie jest to jakiś super przedmiot. Ale jak odpoczniemy, to mam nadzieję, że ona sobie stamtąd pójdzie. Czyż pójdziesz sobie? Nie, dobra, czyli musimy pokonać bossa wpierw. Dobra, ale mamy trochę kasy. Zastanawiam się, czy nie zrobić trochę awansów tutaj. Bo nasza broń się skupia głównie na zaawansowaniu. Tylko czy ja potem będę chciał iść bronie, które idą w zaawansowanie? No dobrą sprawę chyba nie. Chociaż to zwiększa tak naprawdę wszystko. Ataki elektrycznością, ataki ogniem. Ataki ogniem też fajne. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie tak, że też dodamy sobie... tyle ergo, żeby trochę się wzmocnić przed walką z tym bossem. Czyli dajmy sobie... A to wzmocnienie takie średnie, co? 2 levele w sumie. Dodajmy sobie jeszcze level w witalność, żeby mieć trochę więcej życia. No i zaawansujmy się. Dobra, ile nam brakuje? No ponad 1000. Dobra, to dodajmy. Jeszcze jeden level bym chciał do sobie dać. No i dobra, to nam wystarczy. I dajmy sobie jeszcze jeden level w witalność, żeby mieć więcej życia oczywiście. I odzyskiwanie gardą też nam wzrośnie. No, ogólnie spoko. No i dobra, myślę, że jesteśmy jako tako gotowi na bossa. Boss już pierwszy z takich irytujących, jeśli mogę go tak nazwać, dlatego że Lies of P ma taką przypadłość, którą zaraz zauważycie. Mianowicie bardzo wielu bossów ma 2 fazy. I to jest pierwszy z takich bossów, który będzie miał właśnie 2 fazy. I to jest jeszcze spoko akurat ten boss, bo obydwie te 2 fazy są do siebie bardzo podobne. No zbliżone są, no nie da się ukryć, że podobna jest i pierwsza i druga faza. Ale potem będą się zdarzać przeciwnicy, no gdzie pierwsza faza będzie bardzo powolna, a druga mega szybka. No i będzie się bardzo ciężko przestawić. A ten boss, zobaczcie jak wygląda. Będzie to oczywiście, myślę, że już mogliście się tego domyśleć, będzie to arcybiskup, tylko trochę przemieniony. No chociaż może trochę to mało powiedziane, nie wiadomo kompletnie co to jest. Jest to taki duży przeciwnik, którego na szczęście możemy blokować. Dobra, muszę sobie przypomnieć co on robił. Dobra, może na razie się uleczmy. Spróbuję też trochę ogniem. Okej, on tak językiem machał. Dobra. Okej. Czyli robisz takie wymachy, tak? Ała. Dobra, wyleczmy się. Dobra, trzeba na spokojnie to ogarnąć tą walkę. Okej. O, jak tak siada, to mamy na pewno szansę. Tak, a to siadanie to rób jak najczęściej, kolego. Dobra, trochę go wytrąciliśmy z równowagi.
Ciebie minus jest taki, że ma bardzo, bardzo dużo życia, co? Ale przed tym atakiem fajnie jest się uniknąć. A, tylko jeszcze jakbym go trafił, co? Aj, niepotrzebnie tutaj za wcześnie unik. Widzicie pewien schemat jego ataków, już to na pewno widać. No, tylko jeszcze fajnie było się nie trafiać. Nad tym na pewno można fajnie przeskoczyć. I zobaczcie, wytrącony. Okej, tylko muszę z przodu podejść. Szybko, szybko, szybko. No nie zdążyłem, co? No w głupiej pozycji trochę mi tutaj padł. No ale dobra. Okej, mamy to. Mamy to. Teraz będzie wymach ręką. No i mamy szansę na 2 ataki. To jest najgorsze, ten atak jęzorem. Oj. No tutaj też nie było dobrze, mu się wbiłem, kurczę, pod rękę idealnie. A tutaj też mogło być lepiej oczywiście. No dobra, znowu trzeba się wyleczyć. No i co teraz zrobisz? Okej, to. No i dobra, po tym mamy czas. No jak widzicie, trzeba sobie to wyczuć, bo ta walka jest naprawdę taka... Ta pierwsza faza jest taka bardzo przewidywalna. No tylko oczywiście nie można robić żadnych głupich rzeczy. Ała. No dobra, zaraz skończyły mi się leczenia. No więc trochę słabo, że potem to dopiero pierwsza faza. Okej, co teraz zrobisz? Nie wiem, tak tego cię walnę. No i ten atak tym jęzorem jest najgorszy. O, ten jest najfajniejszy akurat atak. No ale dobra, naładowaliśmy sobie jedną ampułkę życia, nie wiem czy to wystarczy. I przechodzimy do drugiej fazy. I mamy prawdziwego biskupa, co? Znaczy no, trochę inaczej wygląda. Ale jest zdecydowanie lepiej niż to paskudztwo na pewno. No, chociaż... Dobra, wcofam to co mówiłem. Mogło być lepiej. I tutaj walka polega na tym, że mamy możliwość walki z 2 fazami. Albo z nim, albo dalej z tym potworem. I oczywiście chciałbym się ustawić dalej na tego potwora, dlatego że jego znamy już, jak on walczy. Dobra, ja się tu może wyleczę. Bo tego ataku przyznam szczerze, że aż tak nie znam. Okej. Tak wolałbym się przenieść tu, o i walczyć dalej z tym. Oho, dobra, to nieprzyjemna sprawa. Dobra, prawie by mi się broń stępiła, muszę szybko ją ogarnąć, dobra. Dobra. Dalej poproszę walkę z tobą. No oczywiście ten atak jęzorem, cholerny. No i dobra, przed tym uciekamy. Ładujemy go mocnym. I teraz on dalej to robi. Możemy go dalej, możemy w sumie mocnym atakiem go tutaj walnąć nawet. Dobra. Raz, dwa. Oj, nawet trochę wybity z równowagi. Dobra. Spoko. No i tak go bijemy. A to wyjście atak jęzorkiem, najgorszy. Okej. Okej, będzie stawał. Oj, teraz by się przydało
odsunąć. No właśnie, trochę głupio zrobiłem. Oj, wyleczmy się. Dobra, przed tym atakiem powinniśmy się odsunąć. To był mój błąd oczywiście. No zdecydowanie mój błąd. Ale co zrobić? O! Dobra, udało się go wybić z równowagi, tylko czy to mi coś da? Nie wiem, chyba się nie naładuje tak łatwo, co? Trochę nam chyba zabraknie, kurczę. A ja tu jestem na hita teraz. Dobra. Aj, kurczę. Zaczął sobie biegać. No zobaczcie, jak mało zabrakło tak naprawdę. No już prawie go mieliśmy. No szkoda, szkoda. No za dużo na pewno straciłem na tej pierwszej fazie, ale też troszkę tego bossa zapomniałem. Ale widzicie, no nie jest on trudnym przeciwnikiem. Ten atak Genzorem po prostu blokujemy, a reszta jakoś się tak omija. Dobra, pójdziemy na niego jeszcze raz. Myślę, że sobie damy na spokojnie radę. Myślę, że możemy sobie nawet... poczekajcie, zbierzemy, zobaczymy, ile nam brakuje punktów baśni. Praktycznie mamy naładowane. Dobra, to ja nawet tego nie biorę. Ale w sumie będzie można sobie tego użyć, żeby troszkę oszukać system na tej walce. Ale też myślę, że nie jest jakoś specjalnie super trudno. Dobra, jeszcze raz. No chodź, pokaż, co potrafisz. Oczywiście zaczynasz od języka, co? No w sumie po to go masz, prawda? Dobra. Kontrolujmy wytrzymałość. No wściekłeś się chyba z tym językiem, co? Dobra. Super. No i zobaczcie. Ale życia ma dużo, co? Trzeba mu to przyznać, że naprawdę ciężko się go tutaj bije. Przez tą ilość jego życia. No i ta elektryczność tak naprawdę nic mu nie robi. Dobra. No, to nawet wzięliśmy. Spoko. I zobaczcie, możemy go teraz... O, pięknie. Walnięty. To jeszcze go tutaj weźmiemy. O, i tak lepiej, co? Ta walka teraz wygląda zdecydowanie fajniej. No dobra, to żem się wbił nie tak. Ale no nic bywa. Mieliśmy dużo leczenia, więc... Spoko. No to tam będziesz robił. Ojejku, no najprostszy atak, kurczę, się daje na to wbijać. Dobra. No jeszcze raz. Dobra, super, udało się, zanim wykonał mocny atak. To oczywiście pominiemy, bo drugą fazę już znamy. To teraz troszeczkę naprawmy sobie broń. Dobra. Dobra, i przechodzimy od razu na tego. Aj, dobra, leżmy się. I co, od razu będziesz sobie chodził, mówisz? No dobrze. Nie przeszkadza mi to. Dobra. Okej. Co teraz? No dobra, coś takiego mówisz. Dobra, wyleczmy się. Dobra, raz, dwa. Dobra. Okej. Spoko. No co teraz? Okej, będziesz wstawał, to się odsuwamy. I mocny atak. I jeszcze mocny. Dobra, ładnie. Ała, no. Mogło być lepiej. Dobra, trafił mnie. Ale to teraz my go też trafimy.
No i gdzie mogę cię przebić? Tutaj. No dawaj, arcybiskupie. Dobra, i zróbmy jeszcze tak. Podpalmy go trochę. No, halo. Dobra, uciekamy. Bo on teraz dał mocny atak. Okej, teraz jeszcze bardziej uciekamy. Dobra, udało się przed tym ciosem na szczęście uniknąć. Kiedy on się tak ładuje, no to uciekamy. Dobra, i znowu przechodzimy do tego, bo chcemy oczywiście z tą bulwą wielką walczyć. Okej, znowu będziesz to robił. O, tutaj niestety nie miałem jak tego uniknąć, szkoda. To się jeszcze raz wyleczmy. Oj, z tobą bym nie chciał walczyć. Dzięki, że się zamieniłeś. Dronami jednak. Dobra, jeszcze jeden cios. No i dawaj. No co teraz? Okej. No i widzicie, już blisko. Dobra. Mocno, go walniemy jeszcze, super. Stawaj sobie jak najwięcej. Nie przeszkadza mi to wcale. Dobra. Kończmy go. Jeszcze jeden cios. No i mamy go, zobaczcie. Arcybiskup pokonany. And now, the stage is set. No i mieliśmy jakiegoś typa. Nie widzieliśmy jego twarzy, ale no widzieliście, że ergo wszystkich tych bossów, z którymi dotychczas walczyliśmy, poleciało sobie właśnie do jakiegoś jego miejsca. To go back to the old Krat. The old me. Before the greed overtook me. Okej, no widzieliście, no nie był zadowolony z tego, że tak się zmienił. No ale właśnie widzieliście, tak naprawdę właśnie tak wyglądała ta walka z tym bossem i właśnie podmieniliśmy tą scenkę, te wszystkie ergo wyleciały i tworzyły jakąś super moc dla jakiegoś gościa, no łatwo się domyślić. No i to też będzie finalny przeciwnik z grze, ale do jego spotkania, no jak się możecie domyślić, jeszcze bardzo, bardzo długa droga. No widzicie, pałka elektryczna nawet się jakoś sprawdza. Co prawda mogłoby się wydawać, że ta broń już mogłaby sobie pójść do kosza, ale jeszcze jako tako się daje radę, więc na razie sobie jeszcze ją zostawię. Ale tymczasem możemy porozmawiać z tą Cecilią. Ciekawe co ona na to, że ten arcybiskup tam się zmienił. No zobaczcie, nie ma jej już tutaj. Ale za to mamy zostawione spisane wyznanie. Dziękuję za dobroć. Jestem grzesznicą, która mordowała niegdyś niewinnych ludzi. Nie potrafiłam okiełznać drzemiącego we mnie potwora. Tylko arcybiskup zdołał mnie ocalić. Był oczywiście człowiekiem, jak wszyscy ludzie popełniał błędy. Bogactwo i władza potrafią zwieść nawet świętego, ale mogę przynajmniej żyć samą ze sobą, a to prawdziwe błogosławieństwo. Tak uważam, więc to był święty. Jeszcze dostaliśmy gest modlitwa. Teraz dzięki tobie otwarta jest kolejna ścieżka. Dziękuję, że mogę dzięki tobie żyć jak człowiek, nie jak potwór. Żegnaj, Cecil. I dostaliśmy też płytę. Powoli Divine Service powoli nabiera czerwieni. To chyba dowód na miłość w kolorze róży, którą wkrótce znów wyszepczesz. Do Boga, do ukochanej. Divine Service wobec każdego wokół.
Także dostaliśmy kolejną płytę, warto na pewno było jej w takim razie pomóc. I mamy też idealnie Erga na 2 kolejne level upy, więc myślę, że czas udać się do hotelu Krat, gdzie zresztą zobaczcie ile mamy rozmów. Możemy porozmawiać, no na pewno wiele nam powie o tym arcybiskupie, no w końcu na przykład Venigi na pewno go znał dość dobrze, zresztą wspominał o tym. Także porozmawiajmy tutaj z tymi osobami. Możemy zacząć od włożenia w sumie płyty. Tutaj tej, Divine. Ale oczywiście odtwarzać jej nie będę. Ze względu na to, że każdy sobie może samemu przesłuchać, a my tymczasem zajmijmy się rozmowami. Welcome to Ty nam coś powiesz? Nie, dobra. Wiem, że na pewno ta ma nam coś do powiedzenia, ale na razie zostawmy to. Ty nam coś powiesz? People have no thanks for keeping me. Nie, dobra. Oj. People have no thanks for. I tutaj mamy tego pieska, że tak powiem, więc możemy z nim na pewno pogadać. Oh, it's you. This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Accordingly, I shall give you the honor of laying eyes upon my treasure. However, you must prove your worthiness. For this legendary treasure, the ego of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. I've certainly done likewise. No i właśnie możemy zerknąć, co on ma do kupienia. No i ma oczywiście z tego nowego bossa jest trójząb przymierza. Czyli atak fizyczny, współczynnik krytyczny, no ogólnie taka brońka. I jest też amulet bezimiennego, ergo zwrotnego anioła, szansa na zerowe zużycie podczas używania ogniw pulsu. Czyli, że jest szansa, że na to, że nasze ogniwo pulsu zostanie użyte za darmo. Nie wiem, czy to jest aż takie potrzebne, patrząc na to, że ogniwa pulsu nam się mogą ładować w czasie walki. Ale brońka wydaje się ciekawa. Na pewno niedługo trzeba będzie ten nasz sząpałkę energetyczną zmienić, nawet już chyba jej nie będę ulepszał, tylko może zainwestujemy w coś nowego, ale to się jeszcze, tak jak mówiłem, muszę zastanowić. A tymczasem jeszcze mamy do porozmawiania na pewno z nią, także porozmawiajmy. The cathedral. It seems nowhere is safe now. Maybe those who went there seeking refuge became monsters somehow. But the petrification disease turns you to stone, not into a monster. I'm worried about the Mollum district, just below the cathedral. I wonder whether there are monsters there, too. Znając życie, na pewno są tam potwory. Zresztą niedługo się przekonamy, bo pewnie tam będziemy się udawać teraz. A, to z tobą porozmawialiśmy, ty coś nam powiesz? at the house of Vanini, even price. U ciebie możemy kupić te rzeczy, czyli na przykład korby jakieś. O, spoko, na razie mi to nie jest potrzebne. I porozmawiajmy z Venigim. I've been investigating the puppet frenzy, and it looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you? Could you? I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted, or at least compromised. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Dostaliśmy dekoder Falerga. Venigi postanowił dekoder Falerga pozostawiony przez Venigiego urządzenie to odnajdują błędy w zapisie Wielkiego Przymierza w marionetkach. Venigi postanowił przeanalizować Falergię marionetek, aby określić przyczynę ich furii. Pozbywając się marionetek na terenie całego kratu, może zdobyć pokaźną liczbę nagrań. Czyli w skrócie musimy
zabijać marionetki, dzięki czemu dostaniemy jakieś tam nagrania. To się nabije też w trakcie gry, więc nie musimy się tym specjalnie przejmować, bo jeszcze z dużą ilością oczywiście marionetek będziemy walczyć. I always Czy will. tam coś jeszcze powiesz? Kamień szliferski, tyle. Dobrze, to mamy jeszcze możliwość na pewno dania 2 level upów. Też chciałem zobaczyć jak z ulepszeniami. You know, that's Oj, wow. I didn't know he was still alive. Thank heavens. I haven't seen him in person, and I don't know how I'd react. How do you thank the man who saved your life? I'm so glad that someone so kind has reached safety. And speaking of safety, please take care of yourself out there. no ona się w każdym razie cieszyła, że ten piecek tutaj przybył. Przeminąłem w przypadek pierwszą część nagrań, zapomniałem, że ona będzie miała jakąś kwestię. You're not the only one who's curious. Most people get around to asking where I'm from. My looks give it away, don't they? Suffice it to say, I'm from the country of the morning, beyond the ocean. But I wouldn't be much of a tour guide. All I know about it is their weapons. My family was a house of weapons specialists. It's quite a reputation to live up to. They almost took charge of planning for the grand exhibition. But that's their reputation, not mine. And they deserted me when I was little. I don't even know who they are. And my reputation is my own. I suppose my only connection to them would be weapons. So I'm an orphan, and that hardly makes me exotic in Krat. Can I help you with anything else? Czy wiedzieliście coś ciekawego się o niej dowiedzieliśmy na pewno. Że jest sierotą, że porzucona przez rodziców, ale jak mówi w Kracie to normalka. Zobaczcie, możemy teraz sobie na pewno korbę zaawansowania zmienić sobie brońkę, żeby mieć więcej na przykład ataków elektrycznością i to by dało zaawansowanie na A. Niby spoko, ale z drugiej strony to ta elektryczność mi teraz jest tak bardzo potrzebna. Dobra, nie wiem, będziemy się zastanawiać. Tak jak mówię, poza odcinkiem się zastanowię, czy chciałem tylko zobaczyć ulepszenia, no jak najbardziej moglibyśmy ulepszyć. I co by nam to dało? O plus 6 obrażenia atak fizyczny, o 6 obrażeń elektrycznością. No nie wiem, nie jestem przekonany. Także na razie sobie to zostawimy. Ale oczywiście ulepszyć postać już jak najbardziej możemy. You're full of change. I wish Krat was a city of light, a city of joy. I wish I could go back, even just for one day. No mam nadzieję, że nie przerwałem cię własnej ważnej rozmowy. Ale chyba to już mówiłaś, mam taką szczerą nadzieję. W co byśmy tu poszli? Też jest kwestia zastanowienia. Bo w sumie, jeśli bym zmienił broń, no to można by było pójść w coś innego. Dobra, to wiecie co? Myślę, że sobie to zostawimy. Ja się zastanawię, jak tutaj będziemy się bawić dalej z brońkami. I myślę, że w następnym odcinku sobie już to wydamy i wam pokażę, co wymyśliłem. I będziemy oczywiście też ruszać dalej w podróż, no bo czeka nas nowa lokacja, prawda? Pokonaliśmy tego arcybiskupa. Także no, będzie nas czekać jakaś zupełnie nowa lokacja, także dzięki bardzo za uwagę. Zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. To tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!